Cześć, przygotowałam dzisiaj dla Was makijaż studniówkowy, który oczywiście nie tylko nada się na tą szaloną imprezę, na zakończenie liceum, szkoły średniej, ale także ogólnie na zabawę karnawałową. Makijaż jest stonowany, raczej skierowany do tej grupy wiekowej, czyli późnych nastolatków. A zatem jeśli poszukujecie makijażu klasycznego, który nada się na wszelkiego rodzaju wieczorowe wyjścia, to zapraszam Was dalej do oglądania. Najjaśniejszy cień w kolorze kości słoniowej aplikuję w wewnętrznym kąciku oka oraz pod brwią. Pomimo tego, że makijaż jest wieczorowy, oko jak najbardziej może być po prostu powiększone i tak zwanie mówiąc otwarte. Kolejnym cieniem, którego dzisiaj będziemy używać, a w zasadzie nie cieniem, a pudrem, będzie puder do konturowania. Oczywiście wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie. Puder do konturowania idealnie również posłuży jako cień, ponieważ skład produktów sypkich, prasowanych, skierowanych czy to na powieki, czy też właśnie do konturowania powinien być w zasadzie taki sam i nikt nam oczywiście nie zabroni użyć go na inną partię twarzy. Pędzelkiem z loftu P43 przyciemniam załamanie powieki, a także delikatnie zewnętrzną część powieki ruchomej. Najciemniejszy kolor, oczywiście również marki Freedom, także jest matowy i ten ciemny, bardzo taki głęboki kolor, coś pośrodku brunatnego, koloru brunatnego, bardzo ciemnej oberżyny wędruje od zewnętrznej strony tylko do przyciemnienia ogólnie konturu oka. Makijaż jest wieczorowy, skierowany na studniówkę, natomiast nie jest bardzo intensywny z racji wieku. Dziewczyny studniówkowe przeważnie jeszcze tak intensywnie się nie malują. Więc makijaż jak najbardziej będzie intensywniejszy niż na co dzień, natomiast nie jest to makijaż przerysowany. Teraz kolejna gwoździa dzisiejszego makijażu, cień z serii Shimmer, czyli bardziej błyszczący, brokatowy, delikatnie gąbczasty, którego możecie aplikować zarówno palcem, jak i pędzlem. Ja nałożę go najpierw pędzlem i docisnę później palcem z loftu P30. Nada się do tego idealnie i ja ten cień nakładam na większej części powieki ruchomej, praktycznie na całej części, zostawiając jedynie wolną przestrzeń od zewnętrznej części oka, od wewnętrznego, kącika. Teraz ponownie sięgam po jasny kolor w odcieniu kości słoniowej, ale dla odróżnienia będzie to cień również z tej serii bardziej perłowej, metalicznej. Aplikuję go dużym pędzlem od wewnętrznej części oka, delikatnie także pod brwią, najeżdżając tutaj na cień już wcześniej narysowany, przejeżdżam na powiekę dolną. I kolejny produkt, który także nie jest stricte cieniem, a jest skierowany do twarzy, czyli rozświetlacz. Piękny złoty i nim roziskrzę cały makijaż, tak zwany spotlight, dodatkowo po prostu dodam światła zarówno na środku powieki, jak i od wewnętrznej strony. Delikatnie podkreślam powiekę dolną kredką miękką, czarną. Kakaowy odcień, kakao wędruje na powiekę dolną, czyli produkt do konturowania twarzy. W zasadzie prawie że wzdłuż całej długości powieki dolnej. Zostawiamy jedynie wolne miejsce przy wewnętrznym kąciku oka. Teraz sięgamy po ten najciemniejszy odcień brunatny i on zaledwie na 1/3 długości
ponieważ ten makijaż nie ma być właśnie mocno intensywny, ma być wieczorowy, ale jednak dziewczęcy, skierowany dla tej grupy wiekowej. I na sam prawie, że koniec, ten wcześniej aplikowany produkt na największej części oka, czyli na całej powiece ruchomej, złocisty beż, tak bym go określiła. Najnowszym korektorem z Freedom, taki ekstra z pędzelkiem, przypominający błyszczyk w odcieniu żółć u tym yellow. Koryguję moje cienie pod oczami, jednocześnie rozświetlam twarz. Do wytuszowanych rzęs dokładam rzęsy sztuczne z serii Demi 120 Demi. Twarz konturuję na sucho, do tego celu używam również produktów Freedom, bronzer oraz róż w bardzo soczystym kolorze, które idealnie pasują. O, jakie wytrwałe, spójrzcie, dzisiaj stało. Produkt HD Pro Refills Pro Contour w odcieniu 05, matowy oczywiście kosmetyk, którym wykonturuję twarz i róż również jest matowy. Idealnie oczywiście nadają się do palety magnetycznej. Dodajemy sobie młodzieńczego blasku. Na sam koniec rozświetlacz. Oczywiście ta sama seria. Piękny żółty odcień, który będzie idealnie korespondować z całym naszym makijażem. Ten sam produkt oczywiście znalazł się także w makijażu oka. O, blask robi swoje. Na sam koniec usta zdecyduję się na któryś z 3 produktów, który dostępny jest w zestawie 3 pomadek płynnych z serii Pro Melts. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda, to spójrzcie na zdjęcia. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu. Jeśli jesteście ciekawi, jakie dokładnie kolory zastosowałam na swojej twarzy, to koniecznie zajrzyjcie na moją stronę ladymakeup.pl, a także przeczytajcie poniższy opis. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.